Cześć kochani, witam Was w kolejnym nowym odcinku. Według tej mapy z Warner Bros. Studio Harry Potter ja znajduję się w kuchni. Nie w swojej, ale w kuchni. I dzisiaj w tej kuchni przygotuję dla Was coś, co próbowałem w Warner Bros. Studio w Londynie, a mianowicie piwo maślane, czyli butterbeer. Te piwo, które pił Harry, Ron i Hermiona w Trzech Miotłach. Chcecie zobaczyć, jak to zrobić? Zapraszam Was na ten odcinek. Moi drodzy, tak naprawdę odpowiedzmy sobie na pytanie, co to jest ten butterbeer, czyli, ja nie mówię piwo kremowe, ale to jest piwo maślane. No to jest piwo, które pojawiło się w książkach i w filmie Harry Potter. Does anyone fancy a butterbeer? Wszyscy myślą, że stworzyła to piwo specjalnie na potrzeby swoich książek J.K. Rowling, ale to nieprawda. To nieprawda. Historia piwa maślanego sięga 1588 roku. The Good Housewife Handmade for the Kitchen. Oczywiście to już jest przedruk. Tutaj widzicie zdjęcia z oryginalnych stron tej książki, która wyszła, i to był rok 1588. I tutaj już są właśnie pierwsze wzmianki na temat to make butter beer. Tutaj też Wam pokażę. To make butter beer. Oczywiście jest tutaj wiele fantastycznych przepisów. Na pewno będę z tego korzystał. Są bardzo fajne, stare przepisy. Jak zrobić te oryginalne piwo maślane? Pokażę Wam. Pokażę. Bo sam jestem ciekawy, jak ono będzie smakować. Ale zanim zrobimy te piwo maślane oryginalne, pokażę Wam piwo maślane, czyli butterbeer z Warner Bros. Studio Harry Potter. Właśnie takie piwko piłem w tych szklaneczkach, w tych kubeczkach, bo to plastikowe oczywiście, i można było coś takiego sobie kupić. Ja kupiłem, żeby spróbować i zobaczyć, jak to smakuje, jak to zrobić. Oczywiście w domu przygotowanie jest tego bardzo proste. Jak to ładnie pachnie. Ponieważ wlewamy. Teraz potrzeba bitej śmietany na górę. I proszę bardzo. Piwo maślane, butterbeer z Harry'ego Pottera gotowe. Jak smakuje? Tak samo miała Hermiona po piciu tego piwa. Jest obłędnie pyszne. No ale jak spróbować takiego piwa w domu? Moi drodzy, albo kupić takie buteleczki, zamówić sobie gdzieś z jakichś portali, które sprzedają różne gadżety, jakieś typu Amazony, nie Amazony. I gotowe. Cała magia. Ale można też kupić coś takiego, takie zestawy. I tu jest napisane Butterscotch Beer. No. Co to znaczy ten Butterscotch Beer? Też jest niby jakiś kociołek, że niby magiczne, a Magic Brew, Butterscotch Flavor Cream Soda. Czyli to jest Butterscotch Cream Soda. Już gotowa. Co to jest ten Butterscotch Cream Soda? No to jest, można powiedzieć, to samo co tutaj, bo tutaj też jest ten butterbeer. To jest Butterscotch Flavor Sparkling Soft Drink.
Proszę bardzo. Czyli tak naprawdę to powinno być to samo. Sprawdzę, bo to jest z innej firmy, gdzieś tam przyszło. Sprawdzam. W zapachu bardzo, bardzo podobne. Pyk. To ma troszeczkę bardziej posmak karmelowy. Bardziej karmelowy. No i tak. Zaraz mi powiecie, no dobra, czyli mam albo kupić sobie taką butelkę, żeby spróbować, albo taką. I to wszystko, co można zrobić. No jak nie dostanę, możecie zrobić swój cream soda w domu. Jak to zrobić? Są dwie metody. Na pewno potrzebujecie cream soda. Jak zrobić cream soda? Oczywiście można kupić gdzieś w jakichś sklepach cream soda, jeżeli gdzieś znajdziecie, i to wymieszać z naturalnym, proszę bardzo, ekstraktem waniliowym. Wlewacie tam i macie cream sodę, ale jeszcze nie butterscotch. Jak zrobić butterscotch? Już Wam pokazuję. Robi się to bardzo prosto, ponieważ to jest baza sosu karmelowego, a na samym końcu dodane masło. Zobaczcie, jak to zrobić. A tak wygląda wyjęte z lodówki. Nadal jest taka ciągnąca konsystencja, a smakuje maślano, karmelowo, fantastycznie. Żeby zrobić ten cream soda, bierzemy pojemniczek, bierzemy butterscotch, tu do środka, o tak, wlewamy ten cream soda i trzeba to
wymieszać. To już się fajnie pieni, już dostaje koloru. Przelewamy do tego kubka. Pyk. Krem na górę. I co fajne, zobaczcie, że różni się to kolorystycznie, na pewno, teraz, ale bardziej ten jest zbliżony do koloru tego, który był w filmie, niż ten, bo tam nie był przezroczysty. Był taki mętny. Jak on smakuje? Słuchajcie. Cream soda, butterscotch i macie butterscotch flavor cream soda. Nawet bym powiedział, że to ma trochę więcej wanilii. Taki podnosi waniliowy smak. A to ma taki właśnie maślano-karmelowy. Też tu jest wanilia, ale maślano-karmelowy. Wow! Bardzo fajne. Wow! Wyszło to bardzo fajnie. Oczywiście to jest wasza preferencja, ile tego butterscotchu dodacie do cream soda. I teraz wychodzę znowu z kolejnym problemem, który może was spotkać. Mianowicie, co zrobić, gdy nie znajdziemy nigdzie cream sody? Bardzo proste. Ja sobie to zostawiam, słuchajcie, bo to jest naprawdę bardzo dobre, bardzo dobre. Potrzebujecie rondelek, do którego sypujecie cukier, wlewacie wodę i dodajecie ekstrakt waniliowy. Najlepiej właśnie ekstrakt waniliowy, w którym są kawałki, te malutkie ziarenka wanilii. To wszystko ląduje tutaj ładnie. Podgrzewamy. To się fajnie ma zrobić taki syrop z tego. I dzięki temu syropowi będziemy mogli zrobić cream soda. Fajne, nie? No i tak, tutaj powstał nam już taki syrop. I teraz kwestia preferencji też, jak chcecie zrobić cream soda. Ja sobie tutaj delikatnie do szklanki, uwaga, bo syrop gorący jeszcze ja mam, ale wy możecie odczekać trochę. Ile chcecie tego syropu? No jak gdzieś będę brał, chcę mieć cream soda, naprawdę cream. Jak gdzieś biorę taką ilość. To jest ile uważacie za stosowne dla siebie. Uzupełniam to wodą gazowaną. Proszę bardzo. Oczywiście może być woda gazowana na przykład ze Soda Stream. To jest bardzo, bardzo fajny patencik. Spróbuję mniej więcej jak to wyszło. Jeja! Słuchajcie, otworzę sobie samą sodę i powiem wam tak.
No rewelacja. Rewelacyjnie trafiłem. Różnica jest tylko tego typu, że to jest bardziej gazowane, ze względu na to, że tutaj już wlewając tą wodę gazowaną do syropu, już jest ciężko. To nie jest mocno gazowana woda, więc na przykład z Soda Stream, gdybyście mocniej, maksymalnie tyle ile można nagazowali, myślę, że tutaj uzyskacie coś fantastycznego. Ale dodaję tą sodę naszą. Butterscotch. Trzeba to wymieszać. Ja już niestety nie mam kubeczków z Warner Bros. Mam tylko 2. Więc będę musiał się posilić tą szklanką. Proszę bardzo, pyk. Leci krem na górę. Tak to wygląda. No słuchajcie, ten kolor też jest filmowy. Czyli zobaczcie, ten tutaj, który robiliśmy, już się troszeczkę rozwarstwił, no bo nie był wymieszany, ale gdyby był od razu nalany, tak jak z butelki, ten z butelki cały czas jest taki sam. Ten już trochę opadł, ale ten świeży, zrobiony, nalany, no słuchajcie, rewelka. Słuchajcie, cóż mogę powiedzieć? Ten, czyli oryginalny z Warner Bros. Studio Harry Potter, dobry. Następny, który jest robiony na sodzie oryginalnej z puszki i naszym butterscotch, cudeńko. Czyli mamy piwo Harry Potter, później te piwko robione z sody i naszego butterscotch. No i ostatnie, które jest zrobione z naszego syropu, który stworzyliśmy, wody gazowanej i butterscotchu. I to z tych trzech robi największą robotę. Wow, jestem pozytywnie, naprawdę bardzo pozytywnie zaskoczony, że udało mi się odtworzyć tak dobry smak. Odpowiednie na seanse tematyczne Harry Potter, żeby obejrzeć wszystkie odcinki. Halo? Jesteście tam? Jeżeli tak, to teraz Wam pokażę właśnie wersję z 1588 roku, czyli wersja, która jest oryginalną wersją Butterbeer, czyli piwa maślanego. Przygotowałem wszystko, co tu trzeba według tego i mam, już Wam dyktuję, 3 angielskie piwa, najlepiej ale. Ciemny, brązowy cukier. Gałka muszkatołowa. Goździki w proszku i imbir w proszku. No i oczywiście masełko. No bo jakże inaczej. Oczywiście znajdą się też żółtka. Tu są żółtka, uwierzcie mi. Tu są żółtka, teraz je będę dodawał. I to wszystko, co potrzeba do zrobienia Butterbeer oryginalnego z 1588 roku, kiedy pojawił się ten przepis po raz pierwszy. Jako zapisany. A może był gdzieś wcześniej używany? Kto wie.
Czy będzie nam potrzebny nasz butterscotch? No nie. Dlaczego? Butterscotch jest nam potrzebny tylko do stworzenia takiej bezalkoholowej, domowej wersji. Oczywiście pamiętajcie, cały przepis na te oryginalne piwo maślane oraz na wcześniejsze te piwa rodem z Warner Bros. Studio Harry'ego Pottera. Wszystko macie na dole w opisie pod filmem. Najpierw 3 piwka lądują w garnku. Dlaczego 3? Robię równo z receptury, która jest w książce, która mówi o 3 piwach. Ładnie to pachnie. Pamiętajcie, że to będziemy podgrzewać. To jest na ciepło podawane, te piwo. Jeżeli chcecie zejść z procentów, to pamiętajcie, że możecie ten alkohol pogotować dość dłużej, te piwko, i cały alkohol wyparuje. Ale ta wersja jest wersją dla dorosłych, powtarzam, nie dla dzieci. Dla dzieci była ta pierwsza. Tą robimy oryginalną wersję, która jest dla dorosłych. W tym naczyniu cały cukier, pek i żółtka. I teraz to łączymy. Ja spróbuję to takim, słuchajcie, ręcznym, pięknym. Znalazłem po prostu cudeńko, stare cudeńko, ręczną po prostu maszynkę, no zobaczcie. Bez prądu, bez niczego. Kiedyś to się tak robiło. Da się, da się. Pięknie mi się to połączyło. Widzicie? Taką bardzo ładną masę. Tutaj te piwko podgrzewamy i do piwka dodajemy przyprawę. Mieszamy delikatnie. Jak to pachnie, słuchajcie. Z tymi przyprawami, te piweczko. No i jajka ubite z cukrem. Żółtka. Dokładnie. Teraz czekamy, żeby te piwko się ładnie zagotowało. Piwo musimy doprowadzić do wrzenia. I kiedy już wrze, zmniejszamy moc pod garnkiem i zostawiamy jeszcze na małej mocy na 2 minutki. Słuchajcie, minęły 2 minuty. Czas wyłączyć kompletnie kuchenkę. Nasz kogiel-mogiel z ciemnego cukru gotowy. Rewelacyjna. I słuchajcie, w oryginalnej recepturze piwo, przyprawy, kogiel-mogiel i masło. Wszystko. Teraz dodaję tutaj kogiel-mogiel. Oczywiście mieszając i uważając, żeby nie zrobiła się jajecznica.
No i teraz czas na masełko, czyli głównego bohatera. Słuchajcie, ja myślę, że to piwo Butterbeer, to piwo maślane jest rewelacyjne, ale to rewelacyjne na święta. No te przyprawy robią robotę. Czas na degustację. Oczywiście te piwko możecie wypić w takiej formie, na ciepło, albo zostawić do wystygnięcia i wypić zimne. Oczywiście ja spróbuję tego ciepłego. Zobaczmy. No, słuchajcie. Przepiękny kolorek. I bardzo podobne do tego, co robiliśmy. Zobaczcie, jakie to jest podobne. A jeszcze jedna mała rzecz. Chcę wam pokazać piwo Harry Potter z Warner Bros. Piwo, które jest z cream soda, z puszki. Zobaczcie, one się już takie, już nie są takie mętne. Jest wiadomo te jaśniejsze od tego. A te, co robiliśmy sami w domu, syrop, woda. Zobaczcie, jak wygląda. Cały czas jest w takiej formie, jaka była w filmie, przypominam. Zobaczcie. I co? No ale czas spróbować. Oczywiście tutaj nie jest stosowana żadna pianka do tego piwka. Tu jest naturalna piana, która jest jako ten, widzicie, osad od mieszania trzepaczką, więc nie potrzeba kremu. Poza tym nic w przepisie z tego roku nie jest powiedziane o kremie, jest o wymieszaniu tego dobrze, więc nadaniu temu tej masy takiej bąbelkowej. No ale że to jest takie samo. Wow! I chcę spróbować, jak smakuje oryginalne piwo maślane Butterbeer. Wow! Słuchajcie. Piwo, przyprawy, ten cukier, który tam jest, daje tą słodkość z podbiciem, te przyprawy podbijają z cukrem te piwo, no i masło, delikatne wykończenie, taki finish delikatny, fantastyczne. Nie pomyliłem się, że to by było dobre piwo na święta. Fantastyczne. Wow! No powiem wam, jestem mega zaskoczony, ponieważ dzisiaj pierwszy raz robiłem te piwo domowe, bezalkoholowe, Harry Potter i te oryginalne również, ponieważ czekałem, aż też przyjdzie do mnie ta moja książka. Polecam. Jak gdzieś znajdziecie i możecie sobie kupić w internecie, to polecam. Polecam. Bardzo fajna sprawa. Wow. No nie. Oczywiście pamiętajcie, że jest to wersja alkoholowa, więc po niej nie jeździmy samochodem. Najlepiej zostać w domu, posiedzieć w miłej atmosferze
na przykład oglądając Harry'ego Pottera. I teraz mam do Was pytanie, którą wersję Wy preferujecie? Pierwszą, drugą, trzecią czy czwartą? Pierwsza wersja to jest wersja Warner Bros. Studio, czyli oryginalne Butterbeer Butterscotch Flavor Sparkling Soft Drink. Tak to się nazywa. Drugie to po prostu cream soda z naszym butterscotchem, który Wam pokazywałem jak zrobić. Pyszniutki. To jest druga opcja. Trzecia to jest syrop z butterscotchem, ale syrop nasz. I to po prostu wygląda rewelacyjnie. Smakuje też obłędnie. Czy ostatnia, oryginalna wersja? Dajcie mi znać w komentarzu pod filmem, którą Wy byście wybrali. Czy tą kupną, półkupną, bo to jest pół gotowe, pół zrobione, czy samo zrobione? A może wybralibyście opcję oryginalną z tego przepisu z 1588 roku. Moi drodzy, dziękuję Wam za dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobał i był Wam pomocny. Będziecie teraz wiedzieć, jak zrobić w domu Butterbeer prosto od Harry'ego Pottera, bądź tą wersję Butterbeer oryginalną z 1588 roku. Jeżeli spodobał Wam się ten odcinek, dajcie lajka, zasubskrybujcie kanał, o ile jeszcze tego nie robicie, i kliknijcie w dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Oczywiście wszystkie przepisy macie na dole w opisie pod filmem. A mi nie zostaje już nic innego, jak życzyć Wam smacznego i do następnego. Ja wybieram wersję oryginalną. Tymi też nie pogardzę, ale to numer 1. Tak na sam koniec wpadło mi coś do głowy, co może wpaść również i Wam do głowy, czyli a jak by smakowało te oryginalne z butterscotchem, który zrobiliśmy w domu? Słuchajcie, spróbujmy. Dlaczego nie? Przecież trochę będzie bardziej maślane i oczywiście bardziej karmelowe. Dobra. Łubudu! No, dobre. Dobre. Jedyne co, gubią się trochę te smaki. Troszeczkę tego cukru i tego, co tutaj było, więc gubi się to. Ja bym nie dodawał, jest to dobre, ale oryginalna wersja bez butterscotchu, rewelka, polecam. I jeszcze jedno, moi kochani, pamiętamy, wersja dla dzieci, wersja dla dorosłych. Nie pomylić.